Siemano mordeczki, tu Denis Flintstone Górniak. Do 20 lipca już niespełna miesiąc. Jestem gotowy, zobaczycie to już niedługo. A teraz zaczynamy dzień, bo jest dzień ze mną, czyli z waszym Flintstonem na Shark Top Team Bytom. Lecimy, zapraszam. Pokażemy wam, jak się trenuje. Serce, trochę. Radzik, co robimy? Dzisiaj mamy Grand and Pound, będziemy ćwiczyli ubijanie kotleta i mam nadzieję, że Flintstone wykorzysta to w kolejnej walce. Na pewno wykorzystam. Kończyło się breakdance'a kimś. Chyba taką formę zrobiłem, nie? Że myślę, czy nie wystartować w kulturystyce. A potem od razu Ironmana. Tak. 3, hop, 4, wracamy i dalej. Bum. Ręka jak młotek, no to co? No Karol jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. Tak się trenuje. Siemanko, nazywam się Mariusz Radziszewski, jestem head coachem w klubie Shark Top Team Bytom. Zająłem się przygotowaniami Flintstone'a od strony MMA do najbliższej walki. Co mogę powiedzieć? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Flintstone'a, najcięższe było wdrożenie tutaj etyki pracy, dyscypliny, ponieważ jak wszyscy wiemy, talent ma on od urodzenia. W jakich by zawodach, w jakiej formule nie startował, zawsze wygrywał. Więc co, wdrożyliśmy to, co sobie założyliśmy i wydaje mi się, że na 20 lipca będzie gotowy jak nigdy. No i idziemy po zwycięstwo. To jest chłop, który miał 180 kg w pewnym momencie, gdzieś tam mocno poleciał z jedzeniem, no i co, zawiął się, wiedział, że jak zrobi te 120, to będzie mógł spełnić swoje marzenia i zawalczyć dla największej organizacji w Europie. Postanowił, zrobił to, no i dla niego wielki szacun. Myślę, że wszyscy powinni brać z niego przykład. Miałem jakieś ponad 3 lata temu zawirowanie małe w życiu. Dobiłem do 181 kg, jak już wiecie, pewnie niektórzy. Tak nabijałem tą wagę, aż mi pokazał się numer telefonu na wadze kuchennej, wystraszyłem się. Powoli sobie to zrzucałem, ale nie powiem, miałem takie etapy w życiu, że jak właśnie miałem tą najwyższą wagę, że oglądałem swoje właśnie dawne walki i tak dalej. I nieraz mi się łezka wokół pokazała. No, szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, co ja odjebałem, nie? Tak rozkminiałem sobie, co jakieś powiem dzieciom, nie? Że szłem jak przecinak, wszystko wygrywałem i zapuściłem się tak naprawdę przez fast foody, nie? No i to było też moją motywacją. Mam córeczkę 6-letnią, 9-miesięcznego syna. Oni są moją największą motywacją i dla nich to robię, że kiedyś właśnie rówieśnikom będą mogli pochwalić się, że mają ojca, który występował na tak wielu federacjach w Polsce, nie? A teraz w największej federacji w Polsce, czyli KSW. I miałem taką przez chwilę, że myśli, że już nie wrócę do tego sportu, ale jednak wszystko się da. Zawziąłem, zagryzłem zęby, trenowałem po cichu. W międzyczasie zrobiłem 3 walki w boksie, 3 w MMA, wszystkie wygrałem. Zrzucałem. Wróciłem do boksu zawodowego, bo tam była kategoria OP. No i co? Zrobiliśmy challenge z Wojem, który też był dodany na socjale. No i jeszcze bardziej podkręciłem śrubkę i udało mi się zdobyć kontrakt. A teraz już udowodniłem niedowiarkom, którzy we mnie nie wierzyli, że wrócę do sportu. Udowodnię, jak Flintstone walczy 20 lipca. Trzeba pilnować swoich social mediów i trzeba po treningu jak zawsze dodać zdjęcia. Nie ma zdjęcia, nie ma treningu. Tak. Taka jest złota zasada.
Cześć, jestem Maja. Siemanko, siemanko, to znowu ja. Zrobiliśmy ranny trening. Teraz troszkę czasu z moimi najważniejszymi osobami w życiu, czyli moja córeczka Maja, przywitaj się z ludźmi, i mój synuś Liam. Między treningami, bądź jak mam w weekendy czas, to mój czas wolny wygląda właśnie tak. Spędzam go z rodziną, bo rodzina to jest mój najważniejszy priorytet. No i co, no takie życie sobie wybrałem, takie życie kocham i nigdy bym się nie zamienił. Także zapraszam na dalszą część dnia. Złapiesz mnie. Także co, mordeczki, no ja już się nie mieszczę do mojego auta, także dałem go dzieciakom. Teraz dzieciaki będą jeździć moim Flintstone busem. Tutaj widz jeden prosił, żebym zrobił jabadu. Dla Ciebie, mordeczko, wszystko, także jabadabadu! Co, moje marzenie sportowe, no to wiadomo, każdy liczy na największe laury, ale ja sobie postanowiłem po prostu narobić tyle walk. Jak na wagę ciężką jestem młodym zawodnikiem. Tak naprawdę ta waga ciężka bije się do 40, nawet ponad 40. I jak widać niekiedy te 40-latkowie jeszcze są w formie. Także chcę nawalić tyle walk, że jak kiedyś będziesz wpisywał Denis Górniak w wyszukiwarkę, to wyskoczy Ci legenda sportu w MMA. No za mało lata, jak byłem w wieku właśnie jakoś Majki, to w sumie większość dzieciaków na Bytomiu się bawiła właśnie w tym miejscu. Kiedyś nawet mówiono, że jak wrzucisz właśnie pieniążki, to się spełnią jakieś życzenia. Nasza taka bytomskie zabobony. Nie wiem, czy to się sprawdziło, czy nie, no ale moje dwa marzenia się spełniły, nie? Masz, rzucaj. To sobie tata dostał paskę. KSW. Rzucaj. Teraz Liamek. Yeah. Najważniejszy cytat może nie jest wyryty w pamięci, ale wyryty na ciele, także tutaj mamy rodzinnie wszystkie chłopaki z mojej rodziny i wszystkie kobiety mamy, no wiadomo, dziewczyny mają troszkę mniejszy. W rodzinie siła, nie? Dla nas się liczy rodzina jest najważniejsza i nawet jak wszyscy Cię zostawią, zostanie Ci rodzina. Tak, ja kiedyś byłem u spadku swojej kariery, miałem 180 kg, byłem gdzie byłem i tak dalej, przeżyłem różne swoje zawirowania w życiu, rodzina była zawsze przy mnie i to są oni dla mnie najważniejsi. Gadaj do kamery. Co Ty tam lubisz jeść? Co Ty tam lubisz jeść? Co Ty lubisz jeść? No co, jak przystało na Ślązaka, jakbym miał wybrać najlepszą moją potrawę, no to byłyby to kluchy, oczywiście rolada i nasza modra kapusta, ewentualnie mizeria. No co, ogólnie w porządku, ogólnie ludzi, których poznałem w Poznaniu, są bardzo w porządku, bardzo pomocni. Wydaje mi się, że to, że pomagałem bandurze się przygotować, no posparować przed walką z Adamkiem, budowało relacje na lata. Jak na razie mamy zajebisty kontakt, będziemy, że tak powiem, go trzymać. Mam nadzieję, że się utrzyma. Też pomagają mi. Na przykład zobaczycie na walce też, nie wiem, czy to mogę mówić, ale zobaczycie logo Bungie na mojej klacie. Także no, mogę liczyć na ich wsparcie, a oni też mogą liczyć na mnie. I co? I pewnie też będzie na moim kanale Jabadaba. Trzeba się znowu zareklamować. Kanał Jabadaba na YouTubie. To jak wychodzi, to zawija wszystko. Flintstone, Flintstone. Z kim są dobre chłopcy, nie jedno blokowisko. Flintstone, Flintstone. W rytmie zwycięstwa bije serce. Flintstone, Flintstone. Psychika wojownika, co chce więcej i więcej. Flintstone, Flintstone. Czy jesteś kibicem? Nie, nigdy nie byłem, nigdy nie będę. Tak jak mówiłem, moim priorytetem zawsze był sport i rodzina, w tym się spełniam. Tak naprawdę w tym sporcie jestem od 21 rok i jak koledzy szli na stadion, ja brałem torbę i leciałem na trening i to zaowocowało to, że właśnie będę debiutował w największej federacji w Polsce. Także no, każdy ma swoje priorytety.
Wiadomo, znam tutaj chłopaków z miasta, z innych też klubów i raczej jestem za tym, żeby otwierać sobie drzwiczki, a nie zamykać na świat. Zobaczycie 20 lipca. Jedynie co mogę wam powiedzieć, że przez całą swoją karierę mieszałem style. Boks nie jest moim stylem bazowym, bardzo się dobrze czuję w stójce, ale to wszystko przez te petardy. Ale no, robiłem wszystko cały czas, także zobaczycie 20 jak to wygląda. Możecie się przygotować na to, że jestem gotowy na każdą płaszczyznę. Biegniemy, szybko! Szybko! Także co, ludziska, w popołudnie robię trening u Oliwiera na CSP, Śląska Akademia Sportów Walki. Także widzimy się na tarczach. Oliwier Bula, mój trener ze stójki. Co, no trzeba zapieprzać, nie? Już końcowa przygotowań. Pozdrawiam. No będzie pewnie zabawa, nie? Tego 20. Jak to powiedział kiedyś Materlo, może mi wszystko zabraknąć, ale nie charakteru. A ja należę do tych pojebów, którzy nie odpuszczają. Na co dzień się uśmiecham, ale w walce się nie będę uśmiechał. Jeszcze trochę i Wypłata, kurwa. wypłata. Sierpień, wakacje, powrót do 130. Sorry. Że nie było, że jak dodacie ten filmik, będziecie mi szukać przeciwnika, nie? Nie podejdź. O, jasne. I... Ajajajaj, no. Widziałeś to? Jak się kurwa trener pomylił. Jasne, jasne. No. To jest kurwa rolada i kluski, a nie jakiś stary Diany. Witam, jestem Oliwier Bula. Na moich barkach spoczywa przygotowanie Denisa w stójce. Co tu dużo mówić, Denis przychodząc do mnie miał 165 kg, teraz już ma 125. Jest to bardzo duża zmiana. To nie jest zmiana tylko siłowa, to nie jest zmiana tylko masy, to jest zmiana przede wszystkim szybkości, techniki i wszystkiego, czego my Wam pokażemy już niedługo na KSW 96. Na początku, kiedy Denis przyszedł, był plan na to, żeby wystąpić w KSW i wszystkie te gale poboczne, tam gdzie startowaliśmy, to były nasze małe kroczki, małe cegiełki dołożone do tego, żeby właśnie wystąpić na tej gali, która odbędzie się już niedługo w Łodzi. Ciężkie tygodnie, ciężkie miesiące, ciężkie sparingi, wszystko to będzie owocowało już niedługo w klatce. Bądźcie gotowi, bo to będzie show, będzie mocno i będzie na pewno widowiskowo. Ta. Tak nie róbcie, kurwa. Dobra, to możesz dodać, to jest fajne. Nie, jak już raz pomylisz, to już chuj, nie? Ja nie. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Chodź. 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 Tak, i chodź. 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 I chodź. Tak jest. I teraz podwójna ręka. Prawy hak, prawy się, lewy hak, lewy się. Tak. Tak. Tak jest. I teraz dwie trójki równe. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Jeszcze dwie. Tak. Tak. Ja pokażę wam, jak utwardzamy nogi.
Zobaczymy teraz, czy mam wagę odpowiednią, żeby 20 lipca wejść do klatki. Lecimy. Odlot! Kurwa, nie zrobiłem wagi. Nie zrobiłem wagi. Teraz was zabiorę tam, gdzie jeszcze nikt was nie zabrał. Nie no, żartowałem. Nara. Widzimy się zaraz. Ja badawa mordeczki. Siemano, siemano, witam serdecznie. Nowy odcinek dzisiaj kręcimy. Jak widzicie, w specjalnych okolicznościach. Za nami las, a w lesie megator paintballowy. Gramy 10 na 10, ale nie będzie to ustawka, tylko będziemy do siebie strzelać z kulek. Fight! Flaga już jest, moi drodzy, sowana. Trzech zdjąłem! A kwiata tak z góry, nie? Tak? Na samym końcu. Ja go obijałem, a ja widzę Denis biegnie, nie? Bum, bum. Ja bym dostałem to przygol, kurwa. Mówię, ostatni, zabiję go chociaż raz. Siemano mordeczki, właśnie znajdujemy się w Opolu. Przyjechaliśmy na koncert Kiza. No i co mogę powiedzieć? No zobaczcie, co tam leży. Ja tu wagę robię, a tu takie kurwa rzeczy. Ale nie ukrywam, że już w sumie wagę mam zrobioną, więc coś tam hapsnę, nie? Kochani, tutaj ja i Flintstone. Kto więcej waży? Jak myślicie, kto więcej waży? Teraz są tak schudł, że naprawdę już nie wiem. Ale 20 lipca, debiut w KSW. Naprawdę, mam w to wiarę, chociaż przeciwnik kurwa jest naprawdę mocny. Nieraz udowadniałem, że ten grubasek potrafi się ruszać. Będzie zajebiście. Jestem gotowy na wojnę. Bandura mówił, że ciężko cię zaskoczyć. Także będzie zajebiście 20 lipca, Atlas Arena Łódź. No to będzie widowisko, naprawdę, to będzie widowisko. Chodziłem dół. No skaczesz na tych nogach, nie? Jesteś jakiś skoczny. Tak, mam taką skoczną z tą strychę. No bo jak ty walczyłeś, jak ty pokonałeś, jak ważyłeś 180 kg, a teraz na 120, to jest kurwa wiesz. Jakbyś kurwa wiesz, jakbyś zjechał do wagi lekkiej, nie? Są tu pani Flintstona, jest tam się Flintstone, wróćcie na nim hałas. Na twoje rejony. Dobra, słuchajcie. Zagram teraz scenę, który pewnie... Czekaj, niech się wykrzyczy. Dobra, słuchajcie. Zagram teraz scenę, który doskonale znaczy jakości wersji na prosta. Na tym kurwa wszyscy skacz! Ja mogę być kręcisko, a ty zawsze... Ja może mi straciłem głowę. Pozdrawiam wszystkie teściowe. Te dziewczyny są takie zdrowe. Czyli gwiazdy, ale mają mnie. Kradnie mnie krokodyl, już nic nie pomoże mi. Co do gwiazdy Mercedes, a MG GT. Już wiem co to drip, jestem kurwa śmieszny ty. Ajajaj, jedynie coś odwrócę, zaczynają bal. To co mordeczki, to na tyle. Spędziliście ze mną małą chwilę. Jak widzieliście, był to intensywny dzień, ale jestem przyzwyczajony do natłoku obowiązków. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować. 20 lipca wjeżdżam na pełnej. I co? Pozdrawiam serdecznie. Denis Flintstone Górniak.